Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Volkswagena Multivana. I z tą nazwą jest pewne zamieszanie, bo jest to nowy Multivan, który nie jest następcą starego Multivana. Co więcej, obecnie w ofercie są dostępne dwa Multivany. Jeden jako T6.1, a drugi po prostu Multivan, czyli ten testowany. I pamiętajcie, że ten testowany model to nie jest T7. Nie wiem skąd, ale dużo osób w nazwie podaje, że jest to T7, a takiego jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, bo T7 to będzie następca T6.1, czyli Multivana opartego o transportera szóstej generacji po liftingu, a ten nowy jest oparty o Golfa. No dobra, nieco przesadziłem, ale faktycznie płyta podłogowa nowego Multivana to MQB, czyli modułowa płyta, która też jest w Golfie. Oczywiście na potrzeby Multivana została odpowiednio powiększona, dzięki czemu Multivan jest naprawdę spory. Ba, jest tak duży, że jest nawet większy niż ten prawdziwy Multivan oparty o transportera. Nowy Multivan, ten testowany, ma 4973 lub 5173 mm długości, bo auto występuje w dwóch wariantach długościowych. Do tego ma 1941 mm szerokości oraz 1907 mm wysokości. Dla porównania, teraz widzicie wymiary Multivana T6.1, który ma 4904 mm długości, ma też aż o 12 cm mniejszy rozstaw osi. Aha, i te dodatkowe 20 cm w dłuższym nowym Multivanie to jest większy zwis tylny. Rozstaw osi jest taki sam. Ja jednak testuję krótszą odmianę, która i tak jest bardzo duża. Duża i dość ciekawie wygląda. Mówię specjalnie ciekawie, bo mi ten styl się kompletnie nie podoba. Ma dziwne małe koła, a całe nadwozie jest jakoś tak za mocno napompowane i przypomina mi nieco chyba Toyotę Previe albo jakiś inny japoński samochód. Czyli w sumie przypomina inne minivany, bo Multivan to tak naprawdę napompowany minivan. I musi być kanciasty, tak żeby zagospodarować każdy centymetr przestrzeni. Ma też oczywiście akcenty charakterystyczne dla innych Volkswagenów, jak na przykład pas świetny, idący przez niemal całą szerokość z przodu auta. Jest też fajny spoiler oraz niestety jakieś takie plastikowe atrapy po bokach. Zwróćcie też uwagę na linię, która łączy tylne światła z bokiem auta aż z przednimi światłami. Ciekawe. Po bokach zresztą po obu stronach mamy też rozsuwane drzwi, które mogą być w opcji otwierane elektrycznie. Zresztą klapa od bagażnika też może być otwierana elektrycznie. To pora na kufer. I tutaj pojemność jest zależna od konfiguracji i ilości foteli. Każdy Multivan w standardzie ma 7 oddzielnych foteli i ja miałem ustawienie, że w pierwszym i drugim rzędzie są 2 miejsca, a w ostatnim rzędzie 3. I w ten sposób, jak fotele są maksymalnie odsunięte do tyłu, to mamy dość mały bagażnik o pojemności podobno 469 litrów, ale liczone aż do dachu. Pewnie jakby liczyć do tej małej półki, byłoby niecałe 200 czy tam 190 litrów. Jakbyście wybrali dłuższy wariant, to wtedy kufer jest niemal 2 razy większy i nawet w takiej konfiguracji, czyli jak są odsunięte maksymalnie tylne fotele, to ma on 760 litrów pojemności, ale też pewnie liczone i do dachu. Chociaż nawet w krótkiej wersji da się wszystko poustawiać, bo fotele po pierwsze mają składane do przodu oparcia, dalej możemy je przesunąć, a jak ktoś ma dużo siły, to można je wyciągnąć i obrócić tyłem do kierunku jazdy lub po prostu zostawić w garażu. Fajnie, że system rozkładania jest bardzo prosty i bardzo łatwo wymontować fotel. A fotel waży od 23 do 29 kg, więc jest dość ciężki, choć nie aż tak jak był w prawdziwym Multivanie, bo tam był moim zdaniem sporo cięższy. Z drugiej strony prawdziwy Multivan oferował na przykład opcję obracanych foteli, czego tutaj niestety nie ma. W bagażniku mamy też parę bajerów, jak na przykład latarkę, są szuflady na drobiazgi pod fotelami, czy są 2 haczyki oraz gniazdo pod zapalniczkę. Jest też miejsce na koło zapasowe, ale pod autem. Niestety u mnie koła nie ma, ale miejsce jest. Wskakujemy do środka, gdzie tak jak mówiłem, można wszystko dowolnie konfigurować, ale tak dowolnie. Fotele są przesuwne, da się je wyjąć, da się je złożyć, da się je zamontować odwrotnie, mają regulowane oparcia, czy mają też regulowane i demontowane podłokietniki. Można też wjechać jeżdżącym stolikiem, który się rozkłada, a same fotele też mogą mieć stoliki w oparciach. Są oczywiście też złącza oraz oddzielne nawiewy i oddzielna strefa klimatyzacji na tył. Z minusów
to po pierwsze, fotele są nieco za wąskie, a po drugie, nie da się otwierać okien ani w trzecim, ani w drugim rzędzie. To jest słabe. Nie podoba mi się też ilość miejsca na głowę i nogi, bo liczyłem na więcej. Zwłaszcza, że jest to większe auto niż Multivan T6.1, a w kabinie moim zdaniem jest mniej miejsca. Słabo też, że coś tam się obruszyło z tyłu koło dachu, no ale nie wiem, może ktoś to sam zniszczył, więc powiedzmy, że się tego nie czepiał. Czepiać się za to będę deski rozdzielczej, bo dla mnie układ, a raczej ergonomia i obsługa desek rozdzielczych w nowych Volkswagenach jest bardzo, ale to bardzo słaba. Po pierwsze, jest za dużo dotykowych przycisków, gdzie nawet klimę trzeba wyklikać na ekranie, a to się czasem przycina. Miło, że chociaż na kierownicy zostały jeszcze fizyczne przyciski. Po drugie, system działa z opóźnieniem. Co prawda już nie ma aż takich problemów, jak miałem na przykład w ID3 czy Golfie, gdzie system się całkowicie zawieszał lub wyłączał. Problemem jest też intuicyjność opcji, bo niektóre są tak pochowane, że ciężko je odszukać. Na koniec niestety są błędy. Tym razem miałem tylko jeden i dotyczył on dźwięku, który wydobywa auto podczas jazdy na silniku elektrycznym. Ten system multimedialny w Volkswagenie jest koszmarny. Niestety materiały też są średnie, chociaż tutaj akurat prawdziwy Multivan miał na podobnym poziomie. Ja mam wstawki z imitacji drewna, która chyba nie pasuje, ale to kwestia gustu. Posłuchajmy więc spasowania i materiałów. Niestety, momentami coś tam skrzypi i plastiki są średnie i bardzo twarde, ale tak jak mówiłem, ten prawdziwy Multivan ma podobne. Nie można za to narzekać na ilość schowków, chociaż niektóre są dość małe. Dobra, to pora na silnik. Pod maską Multivana może pracować jeden z 4 silników. Jest to jeden diesel 2.0 TDI o mocy 150 koni oraz 3 benzyny 2.0 TSI 204 konie, 1.5 TSI 136 koni oraz 1.4 TSI o mocy 218 koni. Tak, 1.4 TSI, który jest wspomagany dodatkowo silnikiem elektrycznym i jest to układ PHEV, czyli taki, gdzie można doładować sobie z kabelka. I ja pod maską mam właśnie ten najmocniejszy układ, który ma już chyba z 8 lat, czyli 1.4 TSI o mocy 150 koni, połączony z silnikiem elektrycznym o mocy 115 koni, co daje nam moc sumaryczną układu na poziomie 218 koni oraz 350 Nm. Wraz z tym mamy automatyczną dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynię biegów DSG i napęd na przód, co daje nam nie wiem jakie przyspieszenie do setki, bo producent tego nie podaje. Ale skoro 2.0 TSI o mocy 204 koni ma robić 9,4 sekundy, a 150-konny diesel 11,6 sekundy, to obstawiam, że ten 218-konny zestaw również powinien robić coś w okolicach 10 sekund? Pora na pomiar. Osiem i pół sekundy. Wynik tak dobry, że aż powtórzyłem go kilkukrotnie i zawsze ten sam czas. Co więcej, zmierzyłem auto, jak już nie było prądu i również było 8,5 sekundy. Bardzo miłe zaskoczenie. Raz, że 8,5 sekundy to naprawdę świetny czas, a dwa, że nie ma różnicy jak nie mamy prądu. Co ciekawe, da się w tym aucie jechać na samym elektryku i to tak, że klepiąc gaz maksymalnie do podłogi nie przepnie nam się na spalinowy. No oczywiście jak się skończy prąd to się przepnie, ale jak mamy ten tryb to się nie przepina. A to pozwoliło mi na zmierzenie czasu od 0 do 100 km na samym elektryku, który to ma 115 koni.
Wynik to 14,4 sekundy. Naprawdę nieźle. Zwłaszcza jak popatrzymy na wagę tego auta. Ta hybryda waży 2189 kg z kierowcą. 2189, prawie 2,2 tony. A DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita, to 2750 kg. Czyli mamy ładowność na poziomie 620 kg. Czyli wsiada poza nami jeszcze 6 osób o wadze 80 kg i zostaje nam tylko 80 kg na bagaże. Trochę za mało. Na szczęście to wada tylko tego zestawu, który i tak w moim odczuciu jest najgorszym wyborem silnikowym. Już tłumaczę dlaczego. Na początek osiągi. O ile z miejsca nie mam zastrzeżeń, a nawet jestem mile zaskoczony, tak w trasie jest dużo gorzej. Po pierwsze, straszna reakcja na gaz. Jak jeździmy na silniku elektrycznym i wdepniemy go do podłogi, to czasami mijają 2 sekundy, zanim auto zacznie przyspieszać i przełączy się z silnika elektrycznego na spalinowy. Po drugie, silnik dość głośno pracuje, bo jak już się uruchomi, to wchodzi na postoju na wysokie obroty i strasznie głośno zrzęzi. W trasie przy pełnym przyspieszeniu również pracuje brzydko i głośno, w ogóle wyciszenie w tym aucie jest dość kiepskie. Czuć też moment, jak już nie mamy prądu i przyspieszamy. Wtedy osiągi są niestety nieco gorsze. O ile z miejsca nie było różnicy, tak na trasie czuć już pogarszające się osiągi. Kolejna wada PHEV to bak paliwa, który ma tylko 45 litrów. Tak, tylko 45 litrów w rodzinnym multivanie idealnym w trasy. A jak nam się skończy prąd, to przy 120 km na godzinę multivan pali ponad 8,5 litra, a przy 140 ponad 11 litrów. Tak, 11 litrów, czyli tankujemy co jakieś 300-350 km. Zasięg jak w elektryku. W mieście jest oczywiście lepiej i na samym prądzie, którego w sumie jest mało, bo bateria netto ma 10,4 kWh, teoretycznie ma nam pozwolić na zrobienie 45 km. Teoretycznie, bo ja nie potrafiłem przekroczyć 40, no ale to już jest w miarę blisko. Więc 40 km zrobimy ze spalaniem 0 paliwa, a potem trzeba się liczyć z wynikami na poziomie 7,5 do 8,5 litra. W zasadzie nie jest tak źle, jak patrzymy jak duże i ciężkie jest to auto. I ostatnia, niepodważalna wada to cena. Podstawowy krótki multivan 1.5 TSI 136 koni kosztuje 182 tysiące złotych. Benzyna 2.0 TSI 204 konie, to już wydatek 200 tysięcy złotych, a diesel 150 koni 196 tysięcy złotych. A cena hybrydy to 228 500 złotych. Aha, i są to ceny netto. Tak, netto, bo brutto to jest kolejno 223 800 zł, 246 tysięcy złotych, 241 tysięcy złotych oraz za hybrydę minimum 281 tysięcy złotych. Czyli diesel jest o 35 tysięcy złotych tańszy. Okej, może jest dużo wolniejszy, ale ma większą ładowność, większy bak paliwa i dużo większy zasięg. Dodatkowo diesel może też więcej pociągnąć. Do tego auta aż się prosi, żeby wybrać diesla. O ile w ogóle wybierzecie tego multivana, a nie prawdziwego multivana T6.1. Chociaż obecnie różnica w cenie jest dużo większa, bo multivan, ten prawdziwy, startuje od 308 tysięcy złotych, czyli różnica to 62 tysiące złotych. Ogromna różnica, ale w przestronności też jest duża różnica, tak samo jak i w prześwicie, bo ma dużo wyższy, oraz w bezpieczeństwie, bo T6.1 ma napęd 4x4, a nowy multivan ma tylko napęd naprzód. Ale wracając do ceny. To mój egzemplarz nie kosztował 280 tysięcy, tylko nieco ponad 400 tysięcy złotych. Tak, ten egzemplarz kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Szok! I jeszcze przed podsumowaniem wrócę do wrażeń z jazdy, bo nowym multivanem dobrze mi się jeździło. Zawieszenie adaptacyjne, nieźle wybieranie równości, układ kierowniczy jest w miarę precyzyjny. Jakbym tylko miał inny silnik, bo ten wył mocno i byłoby nieco lepsze wyciszenie, to nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Nowy multivan robi świetne pierwsze wrażenie, o ile oczywiście akceptujecie jego wygląd, ale im bliżej mu się przyglądacie, tym znajdujecie więcej wad. System multimedialny, obsługa, brak napędu 4x4 czy zdecydowanie za wysoka cena. Szkoda też, że nowy multivan nie został inaczej nazwany,
bo poza nazwą nie ma on nic wspólnego z prawdziwym multivanem opartym o transportera T6.1. No okej, też ma dużą możliwość personalizacji, ale to moim zdaniem za mało. To mógłby być na przykład nowy Charan, jeśli już koniecznie Volkswagen nie chciał tworzyć nowego modelu. Cześć!